Okay. Let's clear the swamp of all the dangers. Make it clean for Fabio and the crew. Niczego tu nie znajdę. Okay, I'm gonna quickly go back and sleep to get daytime. And then I'll explore this more. Was I imagining, or this barrel moved? I'm pretty sure it moved. Pretty sure it moved.
Nie ma czego plądrować. Nic tu nie znajdę. Oh, I hear a blacksmith in this cave. Let's see who it is. It's no one. It's a ghost blacksmith. Ruby blade. Judgment. Head smasher. And if we leave... Cling, cling. And if you take a look, there's no one. I love it. I'm fascinated by that anvil. That's some Silent Hill stuff. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Teleport. Amulet of Magic. And that should be it.
Niczego tu nie znajdę. No bats left. I wonder if one of the bats was named Bruce. I think I'm done with Swamp now. I'll double check it, but I think I'm done. I can go back to Fabio now. And Etsy and the crew. Or was it Esti? There's an interesting, I guess you could call it bug, when you're deep in the water like this, and then you try to pull out your weapon or put it back. So if you hold forward and you try to put back your weapon, you're gonna get locked into that animation until you get out of the water. So now I press to put my weapon back and I can't turn now. I can't turn until he reaches the destination and puts his weapon back. It works okay when you pull out the weapon, but when you try to put it back, it becomes weird. Oh, look at this guy. Wędrowcze, wykopałem pewne ciekawe przedmioty. To pozostałość zapomnianej epoki. Sprzedam tanio te puchary. W mieście dostaniesz za nie dużo złota, tak? Chciałbym kupić puchar. Tak, tak. Antique goblet. Cup from a forgotten era. It's clean but smells weird. Must have been dug up recently. Many jewelers and collectors will pay a fortune to even touch it. Look at the value. 1,000 gold. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Chciałbym. Tak. Chciałbym... Tak. Chciałbym... Is this infinite? Chciałbym kupić puchar.
Twoja chciwość zaskakuje nawet mnie. Więcej nie dostaniesz. Your greed surprises me. Hej! Uważaj! Chciałbym kupić... Twoja chciwość... 11. Okay, time to go back. I feel like it's time. Oh yeah, we can also go to the city harbor to ask a guard by the name of I think it's Duster, to blow a thing here to get rid of them. I'm not gonna do that this time. I'll just send them to the swamp, Ej, ty, convince them normally. załatwione. Będzie ci wygodnie na bagnie. Nie powiem, brzmi to śmiesznie, ale rozumiem, o co chodzi. Powiem Fabio, że pomysł z zielem jest dobry. Teraz powinien nas tam zabrać. Po drodze na bagno zagadajcie wśród drwali Lowella. Obiecał przygotować dla was wszystkie potrzebne meble i materiały, ale macie pomóc mu je dostarczyć na miejsce. Myślałam, że wszystko będzie już gotowe. No nic, chłopcy będą musieli się trochę pomęczyć. W końcu pannie dźwigać nie przystoi. Oczywiście, powodzenia w uprawie bagiennego ziela. Ja bym tego nie zrobił. Mam dla ciebie bimber. Naprawdę? Dawaj. Pamiętasz, co masz zrobić? Oczywiście, układ to układ. Bagienne ziele dobre, żebranie złe. Dawaj. Proszę.
O, jak mi tego brakowało. Ratujesz mi życie, człowieku. And that should be all of them. I think I've convinced enough people to get Fabio to agree to leave. It's time to talk to him. Przeniesiecie się na bagno? Galbo wspominał, że to całkiem dobry pomysł. Sigmund uznaje to za niezłą myśl. Esti stwierdziła, że praca przy bagiennym zielu będzie dla nas lepsza niż siedzenie tutaj. Chyba nie mam wyjścia. Jak będę działał wbrew reszcie, to w końcu się doigram. Tylko nie zmienia to faktu, że bagna na pewno są cholernie niebezpieczne. Zwłaszcza, że sam wspominałeś o opłatach za ochronę. Załatw nam pieniądze na chociaż jednego wprawnego obrońcę. Pewnie nie dam rady zmienić twojego zdania. Nie. Dobrze, za niedługo wracam. Tyle powinno wystarczyć. Dobrze. Niczego więcej nam nie brakuje. Pamiętaj tylko, że teraz będziecie musieli płacić sami. Dobrze, dobrze. Pójdziemy hodować to ziele. Ale jak nie będziemy w stanie zapłacić za ochronę, to cię znajdę. Rozumiesz? Przy moim trybie życia mógłbyś mieć z tym problem. W każdym razie gratuluję mądrej decyzji i do widzenia. Bye, peeps. Hej, Niczego jej już nie powiem. Stój! W mury... Zauważyłeś, żeby coś się zmieniło? Owszem, nasi goście sobie poszli. Czyżbyś miał z tym coś wspólnego? Zgadza się. Przekonałem ich lidera, żeby wzięli się za jakąś pracę. Będą hodować bagienne ziele na północ stąd. Naprawdę? Czyli znowu będę miał co palić? To świetne wieści. Dzięki. Jak ty się w ogóle nazywasz? Marvin, Krednar. Naprawdę, popisałeś się. mogę wejść do środka? Aleś się uparł. Dobra, jak nie ma tamtych, to nikt nie będzie próbował pójść w twoje ślady. Nie wspominając już o tym, że kierując się własnym interesem, zrobiłeś nam sporą przysługę. Ty i twoja koleżanka możecie wejść. Tylko nie róbcie żadnych burd, bo po pierwsze, zabiją cię, a po drugie, Ulryk obniży mi żołd. O, tego to akurat byśmy nie chcieli. Cieszę się, że rozumiesz. Jazda, zanim zmienię zdanie. Gdzie znajdę waszego kowala? Einara, miń część mieszkalną, aż dotrzesz do kolumnady przed siedzibą Ulryka. Za drugim rzędem kolumn skręć w lewo i przejdź przez oddrzwia. Znajdziesz tam sporo pieców. Einar powinien kręcić się przy jednym z nich. Dzięki. Co słychać? Odkąd pozbyłeś się naszych uporczywych gości, jest coraz lepiej. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Cieszę się niezmiernie. Domyślam się. Idź od razu zapytać Kowala o bełt. Nie ma co tracić czasu. Czy ja wiem? Szef raczej nie jest teraz zbyt skory do opuszczania swojej willi. Nie musimy się śpieszyć. Do zobaczenia. But there is time to waste. I want to talk Hey. to everyone. nie wyglądasz jak jeden z tutejszych. To prawda. Jestem Foral i pochodzę z miasta. Przybyłem tutaj kilka miesięcy temu, a że całkiem nieźle znam się na ślusarce, to wilczy synowie pozwolili mi zostać. Historia i kultura tego miejsca są niesamowite. Żyją w zgodzie ze starymi wartościami i tradycjami.
a nie w pogoni za złotem, jak ci wszyscy szaleńcy w mieście. Poznałem twojego ojca, Daka. Niech zgadnę. Pewnie rozkazał ci sprowadzić mnie do miasta. Nic z tych rzeczy. Ciekawe. Już myślałem, że będziesz próbował sprowadzić mnie do miasta. Może ojciec w końcu zrozumiał, że nie zamierzam pracować w stoczni, budując okręty dla ciemiężycieli tej wyspy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, to pokażę ci, jak efektywniej pozyskiwać drewno. Jak pewnie już sam wiesz, ta wiedza może być wykorzystywana również w górnictwie. Ucz mnie. Co możesz mi powiedzieć o Wilczym Leżu? Widzisz, chłopcze, Myrtańczycy mogli nam odebrać ziemię, ale nie odebrali nam wolności. Czego dowodem jest ta twierdza. Zapamiętaj moje słowa. Wszystko do nas wróci. To tylko kwestia czasu. Opowiedz mi o Ulryku. To dobry władca. Wie, czego potrzebuje jego lud i nie daje sobą pomiatać. Jestem dumny, mogąc mu służyć. Co słychać? Uważnie cię obserwujemy. Może i wszedłeś do twierdzy, ale nie oznacza to, że ci ufamy. Kim jesteś? Nazywam się Arete i z dumą mogę powiedzieć, że należę do Wilczych Synów. Co cię do mnie sprowadza? Jak służba? Niezmiennie satysfakcjonująca i dająca mi spełnienie. Ooh, I took his bolt. I robbed Arathe, but all I found were the usual bolts. Hopefully other lead will be real. It said there, your lockpicking skill allowed you to open this instantly. Can't open that right now? A czego ty tam szukałeś, ha? Witaj, podróżniku. Co cię sprowadza w nasze strony? Nawet nie odpowiadaj. Niezależnie od tego, po co tu przybyłeś i czego potrzebujesz, jestem pewna, że znajdziesz to wszystko w moim asortymencie. Co słychać? Wszystko po staremu, jak to w Leżu. Żyjemy tu zgodnie z naszymi tradycjami i dobrze nam z tym. Pohandlujmy. Znajdziesz u mnie tylko najlepsze towary. Acrobat. 150 hit points. Ooh, look at this. More readables. Let's go, I'm ready. The Brothers' War. 8 volumes.
Volume 1. After the death of Wulfzak, the legendary founder of Archolos, according to the will of the deceased, the power on the island was divided among 3 sons. The eldest son, Corvan, took control of the city and surrounding territories. The younger son, Yarund, obtained the old fortress to the west and the mountain citadel to the east. Farkand, the youngest of Wulfzak's sons, received fertile land near the Silver River. Despite their blood ties, Wulfzak's primal fire, which made him the ruler of the eastern archipelago, began to burn in their hearts. Following his father's footsteps, Corvan built a vast fleet meant to bring the world to heel. He left the throne to his governor, who soon lost it to Yarund. His domination of the island, however, was opposed by Farkand, who was the only one of the 3 brothers to faithfully carry out his father's will, in an effort to maintain the fragile peace on the island. With the onset of the Great Winter, a period of unrest began, culminating in a bloody conflict that echoes to this day among the people of this part of the world. One relative peace did not last long. One night, a group of armed men ransacked Yarund's farms. Most of the crops were burned and the livestock slaughtered. Supposing that Farkand's soldiers were behind the attack, Yarund responded with a firm and powerful strike against his brother's guardhouses. His warriors, however, had no difficulty in doing so, for they outnumbered their opponents in numbers, weapons, and training. Just days after the conflict began, Farkand was pushed back to Silver River line. The younger brother had no choice but to rely on the outside help to fend off the crushing northern forces. A few months after the war began, Farkand's emissary arrived at Londram's court with a request for support. The king of the island, mindful of the wrongs Wulfzak had once inflicted on his father, made high demands. In the event of victory over Yarund, he was to claim the throne of Archolos, which after his death would pass to his sons until the end of time. Farkand found it difficult to agree to the Londramian king's ultimatum, risking both his authority and the future of the island. He knew, however, that if he did not, Yarund would prevail in this war and bury their father's dream of eternal peace. With the onset of the Great Winter, the front line shifted slightly to the northern tract. Yarund, however, did not easily surrender to his brother. He was able to resist thanks to 3 companies of swarthy mercenaries he brought from the island of Glenweir, north of Archolos. The offensive of the combined forces of Farkand and Londramians, at first moving like the storm, slowed to a halt on the outskirts of the city and the fortress of Vardal. Deprived of supplies, Yarund, however, still had enough reserves to successfully hold the siege for months. Farkand, on the other hand, though in control of the fields, was unable to exploit their riches due to the advancing winter. When the outcome of the war seemed to be at standstill, black smoke rose over the northern bay, and with it could be smelled the stench of burning wood. It was Londramian fleet that was in flames. The scouts, however, did not see the wolf banners of the long-awaited Corvan, but the pennants of Myrtana's overseas king Maximus III, the Conqueror. The first blow of the... Nowy, prawda? Jakie wrażenie zrobiły na tobie nasze mury i droga do nich? Mury wyglądają na nie do zdobycia. I tu masz rację. W całej historii tej wyspy Wilcze Leże nigdy nie zostało zdobyte. Tak czy inaczej, droga do naszej twierdzy mogłaby robić jeszcze większe wrażenie. A co może robić większe wrażenie niż wjechanie na samą górę wielką drewnianą windą? Mamy tutaj właśnie taki dźwig towarowy. Jest niesprawny od dłuższego czasu. I jako, że nie przybywa do nas ostatnio zbyt dużo towarów, to nikt zbytnio się tym nie przejmował. Jakiś czas temu kilku przybyszów zaproponowało, że podejmą się naprawy dźwigu.
Oczywiście, nie zgodziłem się na zapłatę z góry, ale musiałem dać im koło zębate, żeby mogli sprawdzić mechanizm. Kazałem im zapłacić za nie zastaw, bo to droga rzecz, ale nawet pomimo tego pracownicy zniknęli po kilku dniach. Podejrzewam, że liczyli po prostu na łatwy zarobek. Zabrali co się dało i uciekli. Mógłbyś się rozejrzeć w pobliżu dźwigu? Może uda ci się chociaż odzyskać koło. Co tam? Bywało lepiej. Nie czuję się dobrze jako bezrobotny. To wbrew naturze mieszkańca Wilczego Leża. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Co? Dobrze się tu żyje, ale trzeba być silnym. Nie jest to miasto. Nie ma luksusów. To surowe warunki, jednak uczą szacunku do wszystkiego dookoła. Bywam czasem w mieście. Ludzie wydają się tam jacyś tacy zniewieściali. Nic dziwnego. Nie chodzą na polowania, grzeją się w ciepełku. Nie muszą walczyć o przetrwanie. Tutaj jesteśmy inni. Twardzi. Poszukam robotników i tego koła zębatego. Jeśli uda ci się odzyskać to koło zębate, to zapłacę ci równowartość ich zestawu. Okay, let us continue. Was it this one? Must have been that one. The first blow of the Myrtanian hammer fell on the small coast in the north of the island, manned by Yaren's forces. It was there that one of the bloodiest battles of the war took place between the vanguard of the royal army and the mercenaries of Glenweir. Despite the element of surprise and overwhelming odds on the Myrtanian side, Yaren's men held off waves of royal paladins, all day until the last defender was dead. The northern tract was then opened to Maximus. Having destroyed Londram's fleet, Farkand knew that sooner or later he would have to face an overseas force. He also knew that he could not defeat the Myrtanian army in the open field, so he decided to resort to trickery and lured Lord Otmar's contingent to the Crow's Pass, a small rocky passage to the south. The moment the paladins and royal guardsmen were in the gorge, Farkand's scouts set off a trap, dropping an avalanche on the invaders. Many noble paladins then perished under the boulders and the basin below. Despite high hopes, this move did not stop Otmar from pushing Farkand further south. While the Myrtanian contingent pushed the enemy toward the Silver River, the army north, commanded by the king himself, besieged the city. Yaren suspected that Archolos would not hold out for long, so he fled through the sewers with his most loyal men. He hoped that the people left behind would delay the city's agony and give him time to prepare for a counterattack. However, the volunteers without a leader were slaughtered by Myrtanians. The capture of Archolos undermined the morale of the feuding brothers. Yaren's emissaries repeatedly tried to convince Farkand to lay down his arms in the face of foreign invasion, but the wounds of both sides were too fresh for the people to forget their recent wrongs so easily. The Myrtanians showed warriors of Archolos the power of technology. Crossbows decimated troops of the king of Londram and sent him to the bottom of the Silver River. Farkand alone and wounded died at the hands of the knights. With the capturing of the city and the crushing of resistance in the south, the Myrtanians paved the way to ancient fortress of Ardal. The frost held many months, longer than any other in the memory of people of Archolos. Winter was followed by spring, but as if in defiance of the order of nature, not sprout grew from the ground strewn with corpses and soaked with blood. It was as if itself knew that the worst was yet to come. And it was not wrong, for Maximus and Yaren's soldiers were preparing for the biggest battle of the war.
While Yarund was regrouping the remnants of his troops in the mountain citadel in the east, Maximus, having crushed the resistance in the south and captured the city, launched a full-force assault on the fortress of Vardal. Corpses were strewn thickly on both sides, and arrows and projectiles from ballistas and catapults constantly pierced the sky. Although the Myrtanian outnumbered the defenders in numbers and equipment, the defenders had excellent conditions to withstand even a siege of several years. The walls of Vardal were thick and high, and narrow stone bridge led to the gate, and each tower had a stone throwing mangonel. All it would have taken was for Vardek, commander of the Wolf Sons, to wait patiently for relief from the east, and Yarund would have had victory in hand. The starving and cold army of Maximus was a shadow of its former glory. The morale of soldiers was crumbling, and the bravest of the brave began to believe that the expedition would soon end in their deaths. Maximus could not wait a moment longer, but he could not count on the unconditional devotion of his advisor either. The king's men had long been in doubt, not only about the expedition, but also about king's policies. Maximus therefore sent for the mage Virgilio, who had stood by his side since campaign started. He promised the king victory over the pagans provided that his soldiers proved worthy servants of the god of fire. Maximus gave the order. Wave after wave of guardsmen and paladins stormed the fortifications of Vardal. When they reached the gates, the heavens lit up with a blood-red glow, and the clouds spat out living fire. Fiery rain fell upon the fortress. Neither the steel of the armor nor the stone of walls could resist it. It did not spare anyone. I got strength and dexterity. According to the story, the rain of fire lasted 3 days and 3 nights, but it only took a moment for the courtyard and the interior of the fortress to go up in flames. It is said that, horrified by the extent of the destruction, Maximus fell to his knees, clutching a statue of Innos in his hands. It was at that moment that he realized he messed up. It was at that moment that the boastful king was said to have calmed down in the face of the power of the fire god and fully offered Archolos to his protection. The fire continued to burn for many long days until Adanos took pity on the hapless land. Sending down soothing raindrops, the Myrtanians' victory came at a high price. The fire consumed most of the supplies, and there was not a trace of Wolfzak's treasures and possessions. Some said that the fire was so powerful that the gold melted and flowed into the ground. Others claimed that the fire merely collapsed the passage to the stronghold, and that the treasures were still waiting for the intrepid adventurers ready to discover them. Few sources about Vardal fire survived. Few sources about the Vardal fire survived. Few have chosen to speak of it. Only the silent shadows that haunted the deserted corridors of the fortress continue to sing quiet, somber song to this day. An amazing story. Love it. Love it. Let's sell some stuff. And the books for the next adventurer. Jak się masz? Odejdź, przeszkadzasz mi. I have your weapon. Butcher. Hej. Kim jesteś? Wilczym synem. A na kogo ci wyglądam? Nazywam się Kylid. Jeśli masz jakąś sprawę, to się pośpiesz.
prawie nie zmieni. Shadow Beast hunting season. At this year's Shadow Beast hunting season begins. As this year's Shadow Beast hunting season begins, I encourage all hunters to provide me with horns of the beasts that you manage to hunt. The best of them will decorate the Wolf's Den during the upcoming Feast of Ancestors. Following Nurka's suggestion from last year, this year you can also bring the horns of Dragon Snapper. In conclusion, for bringing 2 of each of the trophy types listed below, you will receive their full value in gold. Shadow Beast Horn, Old Shadow Beast Horn, Dragon Snapper Horn. I will be accepting trophies at the Wolf's Den near our inn. Signed, Lucas. Co słychać? Nie masz czegoś lepszego do roboty? Chciałbym trochę odpocząć po męczącym dniu. Tak mi się właśnie wydawało. Nie widzisz, że coś robię? Suspicious guy. 2 of them. Przybywasz z miasta? Tak, czemu pytasz? Powiedz mi, co tam się teraz pija? Piwa, wina, czasami rum. Chyba nic specjalnego. Nie o to mi chodzi. Posłuchaj, część moich klientów zaczęła narzekać na niezbyt duży wybór trunków w mojej karczmie. Początkowo stwierdziłem, że to nie problem, bo i tak będą u mnie pić, ale ci zdrajcy zaczęli wysyłać naszych chłopców do Silbach i do miasta po alkohol. Chcę, byś przyniósł mi próbki najlepszych alkoholi, które znasz. Wyglądasz mi na kogoś, kto sporo podróżuje, więc z pewnością miałeś okazję spróbować już tego i owego. Jeśli smak będzie mi odpowiadał, to jestem gotowy podpisać kontrakt na regularne dostawy. Niczego nie obiecuję, ale zobaczę, co da się zrobić. Grog? Spróbuj tego. Co ty mi tu dajesz? To smakuje jak napój dla jakichś wieśniaków na biesiadzie. Nie będę podawał tego w swojej karczmie. He doesn't like grog. Rum? Spróbuj tego. Co ty mi tu dajesz? To smakuje jak napój dla jakichś... Nie będę... Spróbuj tego. Co ty mi tu dajesz? Nie... Spróbuj tego. Paskudstwo! Co ty myślisz, że u nas w karczmie faceci po całym dniu Spróbuj tego. Paskudstwo! Spróbuj tego. Paskudstwo! Spróbuj. Co ty mi tu da... Nie... Spróbuj. Co ty mi tu... Nie... Spróbuj tego. Co ty mi tu da... Nie... Spróbuj. Co ty mi tu... Nie... Spróbuj. Co ty mi tu... Nie... Look at this guy trying all the alcohols. Spróbuj. Paskudstwo! Spróbuj. Co ty mi tu... Nie... Spróbuj. Co ty mi tu... Nie... Spróbuj tego. Ooh, Noggin Fog. Co ty mi tu... Nie... He wants Paladin, I'll give him Spróbuj that tego. last. Paskudstwo! He wants Dark Paladin. Spróbuj. Paskudstwo! Spróbuj tego. Cholera! Niezłe! Skąd ty to wytrzasnąłeś? Jakiś czas temu Tomas, piwowar z miasta, próbował wprowadzić je na rynek. Mogę z nim porozmawiać o jakimś kontrakcie z twoją karczmą. Jeśli dobrze pamiętam, to liczył sobie ostatnio... He was charging 100. 100 sztuk złota za skrzynkę. Oczywiście dojdą pewnie do tego wydatki na transport. Wyśmienicie! Na początek będę brał 2 skrzynki tygodniowo. Nie zdziwiło.
Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Co tam? Liczę na ciebie w sprawie tego koła. Ej, ty. Kim jesteś? Nazywam się Dalmon i należę do Wilczych Synów. Podszedłeś tak po prostu, czy masz jakąś sprawę? Hej, kto cię tu wpuścił? Krednar. Udało mi się pozbyć grupy, która koczowała przed waszymi murami. No, nareszcie ktoś się tym zajął. Ale nieważne. Może jakiś mały zakładzik. Ej, ty. Jaki zakładzik masz na myśli? Kylid i Devir szykują się do pojedynku. Pokłócili się o poglądy na temat ewentualnej współpracy z południowcami. I teraz muszą sobie wyjaśnić, kto ma rację. Dając sobie po mordach? Dokładnie. Sposób prosty i skuteczny. Więc jak? Postawisz na któregoś? W razie wygranej zwrócę ci dwukrotność wpłaty. Decision time. Ode mnie tego nie dostał. Ej, ty. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Okay, let's bet.